Ok, jestem na dworzu, powiem, pogoda dzisiaj jest normalnie piękna. Słońce świeci, trochę wiatru. No nie jest tak za bardzo ciepło, ale można pojeździć. Zaraz Wam odwrócę, pokażę co zrobiłem. Na pewno będziecie w szoku, bo sam jestem w szoku, że to w ogóle wszystko działa. A więc zobaczcie, rower, przypomnę, jest to rower typu Kona Vulcan. Jeden moim zdaniem z lepszych rowerów z tej niższej trochę półeczki. Koszt w Halfordzie tego rowerka to jest jakieś 1500 funtów, czyli to będzie na nasze polskie pieniążki jakieś, niech przeliczę, 5000 zł, 5400 i no jakieś tam 8000 zł, czyli jak widzicie, no cena jest taka, mi się wydaje, umiarkowana, chociaż nie na moją kieszeń. Rowerek, jak widzicie, hamulce hydrauliczne z przodu i z tyłu, silniczek dobrej firmy 250 W. Podejrzewam, że z niego by szło wycisnąć więcej. No i co? No, rower popadł w tryb tak zwanej hibernacji, ja to nazywam po prostu, i ona już nie mogła się pobudzić, bo bateryjka ma coś takiego jak Battery Management System. A zobaczcie, ten Battery Management System, on wygląda tak jak stare komputery kiedyś z lat 90. Podejrzewam, że więcej mikroprocesorów mają. No i o co chodzi? Ten Battery Management System, on potrzebuje jakąś energię, aby ogólnie sam się zasilić, aby monitorować tą całą bateryjkę. Tak, ale jeżeli bateryjka nie jest ładowana, jest w szopce, no to no niestety Battery Management System pracuje do, załóżmy, jakichś 30 V. Poniżej 30 V on nie jest w stanie się sam zasilić i wchodzi w tryb bateria zepsuta. Jeździć, włącza rower do ładowarki, bateria dokładnie do ładowarki, a tu ząg! Nie działa ładowarka, nie działa ładowanie, no i leci do Artura. Artur, co się stało? A to jest dromy, przeważnie naprawiam, wiecie? No i zobaczcie, zrobiłem coś takiego tutaj. Po prostu tu macie minus i plus baterii przed BMS-em, jak widać. Sprawdziłem napięcie tutaj na tych dwóch, na plusie i minusie, i okazało się, że jest tylko 10 V. Wziąłem moją sprawdzoną chińską super ekstra zajebistą ładowarkę, która potrafi podnieść baterię od nawet 10 V i naładowałem baterię od dupy strony, tak? Czyli centralnie włożyłem bateryjce napięcie tutaj. Naładowałem ją do oporu, oczywiście kontrolowałem baterię tak, aby coś tam się nie wydarzyło, bo to jednak, jakby nie było, bateria nie jest monitorowana przez BMS, ale to są ogniwa oryginalne, bo w tych rowerach po prostu firmy nie pozwalały sobie, aby montować jakieś chińskie ogniwa, które po prostu są wybuchowe, czyli te ogniwa mają CIT, zabezpieczenia wszystkie tego typu, jakie powinny mieć. Naładowałem tą baterię do oporu i zobaczcie, podłączyłem minus baterii do minusa tutaj na wyjściu, widzicie? Czyli ominąłem całkowicie tak zwany BMS, tak? O, normalnie tutaj był minus, no, zaraz Wam przybliżę, to go odkręciłem i podłączyłem baterię tak jak jest teraz, czyli po prostu bateria jest podłączona bez BMS-u. Bateria oczywiście pokazuje nam cały czas awarię baterii, widzicie? Ta migająca lampka pokazuje nam awarię baterii, czyli bateria jest teraz zepsuta i trzeba ją wymienić. W żadnym serwisie oni oczywiście tej baterii Wam nie naprawią, chociaż mogliby naprawić, ponieważ tutaj są, widzicie, 3 przewody do odblokowania BMS-a. Zaraz Wam tu przybliżę, widzicie? Ale oczywiście serwis tego nie zrobi, ponieważ bateria taka kosztuje około 1000 funtów. To co zrobić? Najlepiej rower sprzedać. No i jak myślicie, ile dałem za ten rower pieniędzy? Za ten rower dałem 200 funtów, czyli jest to 1000 zł. On teraz jest oczywiście cały ochlapany, ponieważ go testuję, tak? Ale powiem Wam, zakochałem się w tym rowerku, mimo to, że ma tylko pedal assist i 250 V, to jest naprawdę zajebistym rowerem do podróżowania po lasach, do pracy. Nie dość, że jest ładny, jest bardzo lekki, to jeszcze naprawdę spisuje się dobrze. No nic, zrobimy sobie takie krótkie testy terenowe i przenosimy się do mojego warsztatu, gdzie pokażę Wam, jak wypierdzielę tą wielką płytę i zastosuję tam małą płytkę z Chin, która będzie nam też pilnowała baterii i która nigdy nie pozwoli na to, aby ta bateria upadła. Nawet jeżeli wejdzie stan śpiączki
hibernetycznej, czy jak to tam się mówi na razie. Okej, co? No wyłączę dla Was ten komputerek. No dobra, włączamy sterownik, tak? Pokazuje nam się bateria, pokazuje nam się ilość przejechanych kilometrów, czyli ten rowerek ma tylko 356,4 mili. Czyli to jest nowy rower, kurde ludzie, normalnie za 1000 zł kupiłem nowy rower, fakt, że on był już do wywalenia. No ale tylko tak myślał niestety właściciel. Co, rower ma parę funkcji, jak widzicie od prawej strony jest to funkcja Sport. Później jest jakaś funkcja, której nie rozumie, Climb. To jest chyba jakaś taka terenowo-turystyczna. Później macie funkcję turystyczną, Eco i możecie tym rowerkiem oczywiście jeździć bez żadnej funkcji. Sterowanie odbywa się tutaj, zobaczcie po lewej stronie. Tu zatwierdzacie. Tu są jeszcze dwa guziki, których chyba świat oświetlenia tego wszystkiego jeszcze nie rozumie. No to co pokazywałem, no hamulce hydrauliczne spisują się dobrze. Wszystko jest ok, no nie? Jesteśmy teraz akurat na trawie, także zapuściłem funkcję Sport, no bo nie będę oczywiście się męczył, kurczę, no bo jak, nie? Powiem Wam, jeżdżę już na tej baterii dosyć długo, mimo to, że bateria nie jest kontrolowana przez system BMS, ale jest kontrolowana przeze mnie i na razie jest wszystko ok. Jedziemy. O, rower wystartował pięknie. Zobaczcie, jest kontrola nacisku. Widzicie, po prawej stronie jest kontrola nacisku na oś. Teraz nie będę naciskał. Teraz będę naciskał. Także sterownik wie, jaką siłą naciskacie na nie wiem jak to się nazywa, cholera zapomniałem, na oś, tak? Na pedała, ale tych słów nie wolno wypowiadać, bo to wiecie, kurde, teraz to w ogóle nie wolno nic wypowiadać. No co, no jedziemy. No powiem Wam, odejście to ma, patrzcie, 13 na godzinę, 14. No jedną ręką to jest trochę ciężko sterować. Wiem, że jest wiatr, no więc muszę zwolnić, bo widzę tutaj dużo piesków. To zobaczymy sobie teraz na komputerek. Także jak widzicie, wszystko pracuje, mimo to, że bateria jest podłączona od dupska strony, czyli nie ma kontroli BMS-u, także i tak pracuje. No teraz mam jedną rękę, żeby się zmieścić. O kurwa, zmieściłem się, dobra. Przepraszam za przekleństwa. No i sobie jedziemy. Dobra, wbijemy mu jakiś tam system no climb turystyczny, bo wstyd. Teraz sobie pośmigamy trochę na turystyku. O, nawet fajnie. Wiem, że trzęsie. O, zobaczcie, fajne miejsce, aby zamontować tutaj normalnie hydrogenerator. No co, jedziemy. Fajnie, przyjemnie jedzie. Podoba mi się nawet. No nic, wyłączam się i przenosimy się do mojego warsztatu. Witajcie w moim warsztacie. Mamy baterię już na stole operacyjnym i zaraz będziemy się do niej zabierać. A naszym zadaniem będzie zastąpić tą płytę główną, czyli płytę tak zwaną Battery Management System, która no niestety nie pozwala nam na uruchomienie tej baterii z powrotem. Tą malutką płytką uniwersalną pochodzącą od naszych braci Chińczyków, która będzie też dbała o tą baterię, tak samo jak i ta płytka. Także nie będzie problemu. Co należy zrobić? Najpierw pokażę Wam, co zrobiłem wcześniej, gdyż Wam nie pokazywałem. Pokazywałem Wam, ale tak pobieżnie na rowerku, tak? Na początku trzeba otworzyć tą baterię i sprawdzić zasilanie, jakie zasilanie ma bateria, tak? Ile ma volt. Bateria ma 38 V. Jak ja to sprawdzałem, bateria tutaj w tym miejscu miała około 11 V. Także wiadomo, BMS już rozłączył tą baterię i bateria jest praktycznie do wywalenia. Tu jest miejsce, widzicie, gdzie sterownik pobiera napięcie z baterii, tak? To jest akurat BMS. I tutaj jak będziemy teraz sprawdzali, widzicie, jest 0, coś tam 1 V, praktycznie nie ma nic, nie? Czyli widzimy, tutaj jest napięcie, a tutaj
nie ma napięcia, czyli takie typowe oszustwo, wiadomo o co chodzi, no nie? Idź do sklepu, kup nową baterię i zapłać coś koło 1000 funtów. 5000 zł za baterię, ała, trochę zabolało, nie? No nic, ale zobaczcie, też mamy tutaj taką kontrolkę, która pokazuje nam, że bateria jest zepsuta, no i wiadomo o co chodzi. Także co należy zrobić? Co ja zrobiłem? Ja po prostu wziąłem i naładowałem baterię tutaj. Widzicie? Tutaj podłączyłem plus, tu podłączyłem minus i użyłem mojej chińskiej ładowarki. Ok, zobaczcie, bierzecie taką ładowareczkę, kupujecie sobie w sklepie, ona kosztuje, przepraszam, na eBayu, ona nie jest droga, kosztuje około 50 zł. No nie, to jest, widzicie, 42 V od 0 do 2, od 0 do 2 amper. No i co? Podłączacie tę ładowarkę do prądu, obcinacie ten kabelek, tak? Następnie sprawdzacie, który przewód jest plusowy, który jest minusowy. I podłączacie tak na krótko tutaj i ładujecie bateryjkę. I ta ładowarka podniesie Wam baterię nawet od 10 V. Muszę ją odłożyć na miejsce. No dobrze. I teraz jak już mamy, załóżmy, podniesione napięcie, tak jak teraz podniosłem sobie do 38 V, także każda ładowarka już tę baterię zobaczy. Sprawdziłem jeszcze raz, czy Battery Management System zaskoczy. W niektórych jest tak, że zaskakuje, ale ten akurat nie zaskoczył. Ponieważ widzicie, tutaj są 3 przewody. No, tu są takie 3 przewody, które odetnę, no nie? I to są przewody, które też idą do sterownika rowerowego, tak aby serwisant wiedział, co jest 5. No niestety ja nie jestem na tyle mądry, aby wejść w tą baterię i po prostu ją odblokować i powiem Wam, w większości sklepów nikt nie jest na tyle mądry. Każdy chce wymieniać baterię na nową. No to co? No to rozkręcamy to wszystko, tak? Najpierw odkręcimy sobie te przewody zasilające. Ten akurat sam zrobiłem. Tak, aby nam tutaj nie zrobiły jakiegoś zwarcia. Ok. Jak macie jakieś śrubki, od razu odkładajcie je na bok, tak aby nie spadły tutaj gdzieś, bo mogą zrobić zwarcie. Później należy odpiąć przewód serwisowy. Odpinamy ten przewód serwisowy. No następnie, no co, no intuicyjnie rozkręcamy wszystko, co się da, tak? Czyli minusowe, plusowe, przepraszam. No i 4 śrubki. Teraz rozkręcę i się włączę. Ok, baterię rozkręciłem. Odkręciłem tą płytkę. Teraz musimy, widzicie, wyciągnąć tutaj te przewody, bo te przewody są przewodami, które idą do poszczególnych sekcji ładowania baterii. Są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim dojdziemy, która sekcja jest która, aby podłączyć nasz nowy BMS. No nic, to odpinamy te przewody. Dokładnie nie wiem, jak to się robi, ale chyba po prostu w ten sposób. No dobra. Jedno już sobie odpiliśmy. Odpinamy przewód od temperatury. Ok. Odpiliśmy. No i co? No próbujemy to jakoś podważyć i wyciągnąć. Spróbuję to zrobić przy Was. Ale powiem Wam, że... A, jeszcze jedna śrubka trzyma. Tutaj ta. I zaraz pozbędziemy się tej niedobrej płytki. Nie wiem, może są jakieś serwisy, które te płytki odblokowywują, ale ja takich serwisów nie znam. Zobaczcie, pod spodem wygląda w ten sposób. Dziwi mnie trochę, że tu nigdzie nie ma żadnego bezpiecznika. Pewno bezpiecznik jest ukryty gdzieś, no nie wiem gdzie. Zobaczcie, może wiecie, to dajcie znać w komentarzu, gdzie tu jest bezpiecznik. Mi się wydaje, że bezpiecznikami tutaj są te luty, no po prostu one by się przepaliły, albo ten lut. No nic, no to co, no to ta płytka idzie oczywiście do wywalenia, bo ona nam do niczego już potrzebna nie będzie, my z niej nic nie wykombinujemy, tak? To płytkę odkładam sobie na bok. Mamy dużo miejsca, także widzicie, nie będzie problemu zamontowania naszego nowego BMS-u tutaj i tych przewodów.
No to na razie się wyłączę, bo muszę tutaj sobie pomyśleć, jak to wszystko zrobić, aby Wam to opowiedzieć, tak aby to wszystko było bardzo prosto i łopatologicznie powiedziane, tak aby każdy z Was mógł sobie taką bateryjkę naprawić. Ok, zobaczcie, sytuacja nam się pokazała bajecznie prosta. Zobaczcie, tutaj mamy przyłącze do BMS-a, tak? I tutaj też mamy przyłącze do nowego BMS-a. Notabene te nowe przyłącze jest dużo większe, także my musimy tylko odszukać sobie te przewody tutaj, które są poparowane. Także po kolei musimy sprawdzać po prostu voltaż, tak? Od najmniejszego do najwyższego i wtedy będziemy wszystko wiedzieli. Zobaczcie, czarny przewód, widzicie? Czarny przewód jest to przewód minusowy. I tutaj też jest czarny przewód czarnym przewodem minusowym, także to musimy te przewody zlutować. Następnie mi się wydaje, że wszystko będzie po kolei tak jak tutaj, ale ja sobie pojedynczo to po prostu jeszcze sprawdzę. I będę po kolei lutował, czyli zaczynamy sobie po prostu od 3,6 V, czy tam od 4 V, w zależności jak jest naładowana bateria. Wiadomo, 7, 8 V, potem następnie 12 V i dalej, i dalej, i dalej, aż do końca. No i na końcu mamy plus. No to co? No to zaczynamy, tak? Na początek odetnę ten czarny przewodzik i odetnę przewód numer 2. Ok, musicie uważać, żeby nie zrobić zwarcia, bo może być, no nie wesoło może być, wiecie jak to jest, nie? Tu mamy przewodzik czarny, po prostu trzeba go odciąć. Odcinamy, cyk. Ok, i sprawdzimy sobie voltaż tych dwóch przewodów, ale najpierw je odizoluję. Zobaczcie, tutaj macie, widzicie, ten przewód tutaj nam wchodzi w to miejsce i czarne przewody wchodzą nam w to miejsce i teraz tutaj będziemy dokonywać pomiarów, że przykładamy minus i przykładamy plus. Ok, mamy 3,8 V, widzicie? Nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. Postaram się tak zrobić, żebyście wszystko widzieli. Dobrze. Przykładamy i ok. Mamy 3,8 V, czyli to będzie nasza pierwsza sekcja, tak? Minus i 3,8 V. Druga sekcja to będzie kolor, ja widzę tutaj niebieski, także musimy poszukać, gdzie idzie kolor niebieski. Idzie, zobaczcie, tutaj, tak? Czyli przykładamy minus i przykładamy kolor niebieski. Widzicie, macie 7,6 V. 3,8 i 3,8, 7,6 V. Czyli to jest podwojone, tak? Ok, zaczynamy lutować. Czarny przewód, czyli początek idzie tutaj. Bardzo dobrze. Teraz czerwony, czyli drugi po czarnym, czyli pierwsza sekcja ładowania. Odwracamy. Ten musimy przewód odlutować. I jeszcze raz, pierwsza sekcja ładowania, czyli pierwszy czerwony. Przygotowujemy tutaj. Sprawdzajcie za każdym razem, czy jest dobrze przygotowane, bo wiadomo, później może być jakiś problem, nie? Teraz tak, teraz szukamy, czyli ten trzeci przewód. Tak, to jest, te dwa już sobie odłożyliśmy, nie? Trzeci przewód był przewodem niebieskim. Ok, czyli ten niebieski przewód trzeba odlutować. Muszę oderwać tą naklejkę. Niebieski przewód odlutujemy. Ok. Jeszcze raz sprawdzimy sobie multimetrem. Napięcia powinno być chyba tam 3,8 razy 3, jak się nie mylę. Ten sprawdzamy.
11 coś volta powinno być, tak? Ok, przykładamy. A nie dobrze, bo to jest druga sekcja, tak. No, druga sekcja ma 6,7. Dobrze, bo to będzie pierwsza sekcja. Ok. Pierwsza sekcja ma 3,80. I teraz jesteśmy przy drugiej sekcji. Ok, musicie być bardzo uważni, bo ja nie zauważyłem. Zobaczcie, zobaczyłem białą, a tutaj jest jeszcze zielona, tak? Także sprawdzimy trzecią sekcję, czyli to będzie sekcja zielona. Tak? Przyłączamy tutaj do zera i powinna mieć ponad 11. Gdzie tu mam? Wszystko sprawdzajcie po 2 razy, ponieważ wiecie jak jest. Lepiej sprawdzić 2 razy, ale i tak sprawdzimy sobie jeszcze przed podłączeniem. Wiecie, czy wszystko jest ok. No dobra, 3 sekcje już mamy odkryte, także lutujemy. No już powoli zbliżam się do końca, wiecie. Trochę żmudna robota, ale jak będziecie to robili, to odcinajcie sobie te przewody tutaj przy tej kostce bardzo blisko, tak aby wam się to później nie myliło. I pamiętajcie o tym, że każdy jeden przewód z przewodem ujemnym to musi być wielokrotność tego, co było na początku, czyli na przykład jak na początku mieliście 3,8, no to później musi być wielokrotność 3,8, nie? 3,8 razy 2, razy 3, razy 4, aż do razy 13, tak? No. Teraz za każdym razem sobie sprawdzajcie, z tego względu, aby czegoś nie pomylić, ale i tak na samym końcu jeszcze raz będę sprawdzał wszystko dokładnie, czy dobrze polutowałem. Widzicie, przykładam do przewodu ujemnego i teraz sprawdzam. Jest około, dobra, 34 V i jest bardzo dobrze, voltów, przepraszam, bardzo dobrze, bo to jest przedostatni przewód. A ostatni przewód będzie to przewód czerwony. Teraz wam pokażę. Czyli jest to przewód ten i on powinien nam pokazać już te 38 V. Widzicie? No, także sprawdzajcie to sobie wszystko bardzo dokładnie, tak abyście się nie pomylili, gdyż jak się pomylicie, spalicie sobie BMS na 100% i będziecie musieli kupić nowy BMS. I tutaj widzicie, też musicie jechać po kolei, tak aby wam się nie pomyliło. No to lutujemy dalej. No, zaraz mi butelka spadnie. Tak jak mówiłem, żmudna robota, ale no wiecie, za te 8000 złotych, ile kosztuje ten rower, no to chyba się opłaca taka robota. I muszę wam powiedzieć, że nie będziecie już mieli żadnych problemów z baterią. Ta bateria po prostu będzie działała wam cały czas bez problemu. Dobra, muszę poczekać, aż mi się lutownica naprawi i się zaraz do was zgłoszę. Ok, polutowane przewody do BMS-a powinny wyglądać tutaj w następujący sposób. Zobaczcie. Sprawdźcie sobie dokładnie, czy wszystkie luty macie dobrze, dokładnie porobione. Weźcie sobie, zróbcie zdjęcie, a później po prostu przybliżcie sobie to zdjęcie, nie wiem, może w tryb makro, tak aby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze, czy nie ma jakiegoś zimnego luta. Jak będziecie mieli wszystko dobrze polutowane, to powinno wam wyjść w ten sposób, że czerwona strona powinna być po jednej stronie, a żółta po drugiej stronie. Dbajcie o to, aby przewody nie były za bardzo naciągnięte, tak aby nam podczas użytkowania po prostu nie pękły, ponieważ wtedy jedna sekcja przestanie być ładowana i BMS po prostu nam odłączy baterię i wtedy trzeba będzie jeszcze raz pójść do mechanika, aby ją naprawić. Następnym punktem naszej tutaj renowacji będzie sprawdzenie, czy wszystko polutowaliśmy sobie dokładnie. Także będziemy musieli tutaj przykładać, widzicie, multimetr i sprawdzać po kolei każdy jeden przewód i on będzie musiał nam dawać sumę jeszcze raz większą, czyli 3,8 V, a następnie tam
3,8 dodać 3,8, potem 3,8 razy 3, no wiadomo o co chodzi. Wezmę sobie zaraz jakiś kalkulator i będziemy to sprawdzali. Ok, zaczynamy. Aby sprawdzić, czy dobrze połączyliśmy przewody, będzie nam potrzebny kalkulator. No chyba, że wiecie, macie dobrą pamięć, możecie sobie nawet zapisać to z boku gdzieś. I po prostu będzie nam potrzebny multimetr. No to co, sprawdzamy pierwszą parę. Przewód ujemny dajemy na przewód ujemny baterii. Przewód ujemny to jest tutaj ten czarny. Możemy tu podłączyć, ale tutaj byście musieli szukać. A lepiej go dać na przewód ujemny baterii, będzie lepiej, tak? No i lecimy pierwszy przewód. Pierwszy przewód powinien mieć 3,8 V. Jest, widzicie, to jest 3,8 V, tak? Trzymamy tutaj cały czas i robimy sobie tak, dodać 3,8. Widzicie 7,6, czyli następny powinien mieć 7,6. Ok, ma 7,6. Tutaj sobie paznokcie, miałem takie paznokcie, zaznaczamy. No i następny, tak, dodać 3,8 i powinien mieć 11,4. ok, ma 11,4. Następny dodać 3,8, 15,2 V. Widzicie? Coś tu nie łączy. Spadł mi przewód ujemny, przepraszam. Tak to bywa, jak się ma taką prowizorkę, wiecie, ale prowizorki najdłużej działają. Czyli to jest ten przewód, tak? 15,2 V. Widzicie? Czyli jest ok. Dobra, zaznaczamy go sobie tutaj. Dodać 3,8. 19 V. Jest 19 V. Wiecie co? I tak po kolei sobie sprawdzacie, aż dojdziecie do 38 V. Dobra, już skończyłem sprawdzanie. I zobaczcie, bateria ma 13S, czyli ma, bateria ma 10S, czyli ma 10 par baterii połączone szeregowo, co daje nam razem 38 V na stan naładowania baterii. Czyli zobaczcie, co zrobiłem. Sprawdziłem sobie wszystkie poszczególne sekcje baterii. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I wyszło mi chyba 0,2 V. Niektóre sekcje miały 0,1 V więcej, ale to jest taka granica, którą możemy, nie ma żadnego problemu. BMS sobie z tym poradzi.
Jak już sprawdziliśmy wszystko, że mamy wszystko dobrze połączone, teraz możemy przystąpić do podłączenia BMS-a i praktycznie cieszyć się baterią. Ok, zobaczcie, Battery Management System ma tutaj 3 wyjścia, widzicie? C-, P- i B-. B- musimy przylutować przewód do baterii do minusa. Musimy przylutować go tutaj do minusa, B-. Ok. I zobaczcie, Power-, no to czyli musimy przylutować przewód, który już idzie nam bezpośrednio do sterownika rowerka, tak? Ten czarny tutaj, o, widzicie przewód. I mamy tutaj jeszcze jedno wyjście, które nam tutaj jest oznaczone C-, czyli Charging minus, tak? I to wejście będzie nam odpowiadało za ładowanie naszego rowerka, naszej baterii. Ciekawa sytuacja jest taka, że tutaj właśnie nie było czegoś takiego jak Charging minus, mimo tak wielkiej płyty, a było wszystko podłączone pod wejście pod Power minus, widzicie? Czyli to wszystko jest zmostkowane tutaj, ładowanie i no, przewody wychodzące są zmostkowane razem z ładowaniem baterii. Dziwne, że nie ma tutaj w ogóle żadnych bezpieczników, które ja zamontuję. No nic, to przystępuję do lutowania. Najpierw przygotuję przewody i je po prostu sobie wyprowadzę, a później przylutuję je do baterii. Ok, zobaczcie, przygotowałem sobie 3 przewody. Są to przewody w obudowie silikonowej, także nie będzie żadnego problemu. Są bardzo, zobaczcie, mięciutkie. Wytrzymują 25 A bez problemu. Przygotowałem sobie tak samo bezpiecznik 25 A, ponieważ obliczyłem, że ten rowerek więcej jak 17 A nie będzie pobierał. No i co? No przystępuję do lutowania. Ok, zobaczcie, z BMS-a przewody zostały już wyprowadzone, także wyprowadziłem przewód, który będzie szedł do baterii, wyprowadziłem przewód, który będzie szedł na sterownik i wyprowadziłem także przewód, który będzie szedł do ładowania. Do ładowania przewód nie musi być gruby, ponieważ ładujemy tylko 1,5 amperowym prądem ładowania. A zobaczcie, wygląda to tak, Wam przybliżę trochę, abyście mogli sobie tutaj popatrzeć, jak to wygląda. Sprawdźcie za każdym razem sobie, czy luty są dostatecznie dobrze zrobione, czy się trzymają i czy nie zalutowaliśmy czasami płytki w jakieś tam inne newralgiczne miejsce. Ok. Co? Następnym stepem, jaki zrobimy, na razie odłożymy sobie ten BMS, przylutujemy sobie tutaj bezpiecznik 25 amperowy, czyli ten bezpiecznik przylutuje bezpośrednio na te przewody. A lutuję go dlatego, ponieważ bezpieczniki przeważnie zasierczają się w swoich gniazdach i jest wtedy duży problem, a ja wolę przylutować i nawet jeżeli będzie jakiś problem, to niestety, ale trzeba będzie otworzyć baterię i go przylutować jeszcze raz, ale rzadko to się zdarza. Ok, następnym krokiem, który zrobiłem, jest to przylutowanie, zobaczcie, przewodów, które idą do zasilania sterownika i do ładowania do bezpiecznika 25 A. Wygląda to tak. I przygotowałem do plusa baterii, gdyż sterowanie baterii jest na minusie. No i teraz muszę ten BMS jakoś tutaj umiejscowić i go przylutować. Czyli zaraz to zrobię. Ok, jak już wszystko mamy polutowane, zobaczcie, polutowałem wszystko tak jak trzeba. Teraz musimy włożyć tą wtyczkę, tylko musimy uważać, bo ta wtyczka, ona tutaj trzeba ją tak włożyć, żeby pasowała, czyli ona ma iść, widzicie? Ona ma iść do góry, czyli te dziurki, które są tutaj, mają iść do góry, czyli ma iść w ten sposób. Kurde, nie pasuje. Jeszcze raz. Bardzo ciężko wchodzi, wiecie? No dobra, wszystko włożyłem. Teraz sprawdzamy, czy się coś tam nie grzeje.
Nic się nie grzeje, nic się nie dzieje. Także wszystko jest ok. Sprawdzimy sobie jeszcze napięcia. Moment. Ok, jak wszystko będzie dobrze, to powinny być te same napięcia przed i po, tak? Czyli sprawdzamy sobie napięcia przed BMS-em. Mamy 30, cholera nie widzicie. Dzisiaj mamy 38 V. I teraz sprawdzamy sobie napięcie za BMS-em. Mamy 38 V i 1. Czyli wszystko jest ok. Nie ma żadnego problemu. Wszystko nam pięknie pracuje. No nic, teraz skręcamy wszystko, ładujemy i jedziemy. Jak wszystko zrobicie, to powinno wyglądać właśnie w ten sposób. Zobaczcie, dałem zabezpieczenie 25 A, ponieważ Battery Management System pracuje do 30 A, ale rowerek pobiera maksymalnie chyba 17 A. Myślę, że tak w piku on może skoczyć sobie do 25. No nie, no w piku nawet tyle nie skoczy, ale mi się wydaje, że 25 A powinno wystarczyć. No jeżeli nie, no to ewentualnie zmienię na większe. Jeszcze będę go testował po lesie, pojadę do Canuck Cios, także trochę go potestuję, trochę go pomęczę. Cały tydzień będę go testował, zanim oddam go, ponieważ ten rower jest dla mojej siostry, także musi być w dobrym stanie technicznym, zanim jej go po prostu oddam, żeby nie miała żadnych problemów, bo ona bardzo długi okres nie będzie miała żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś tam głupie serwisy, głupie uśpienia i tak dalej. No, problem jest tylko z tym jeszcze, że po prostu nie będę mógł, no nie mam czegoś takiego, żeby można było sprawdzić sobie wartość naładowania, ale to nie ma problemu, bo to jest na komputerku rowerka, także bez problemu powinno być. No to nic, skręcam wszystko, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie zabezpieczone, skręcone. Tu macie jeszcze, widzicie, termometr, trzeba go gdzieś tutaj włożyć pomiędzy baterię, tak aby sobie mierzył spokojnie temperaturkę baterii, w razie przegrzania się baterii po prostu, aby nam wyłączył BMS-a i zatrzymał rowerek do chwili, aż bateria po prostu ochłonie, tak? Sprawdzamy sobie jeszcze temperaturę, ponieważ jakbyśmy coś nie tak zrobili, BMS automatycznie by nam się nagrzał, jakby cele były nierówne, on tak samo zacząłby balansować i też by się nagrzał, ale sprawdziliśmy sobie dokładnie, że cele są identycznie takie same, także wypiszę serwis na tą baterię, dokładnie serwis celowy, który sam sporządziłem. No, nie będzie problemu żadnego, aby ona mogła sobie użytkować teraz ten rowerek. No nic, zabezpieczam to wszystko i sklejam i skręcam. Ok, bateria pasuje doskonale. Zobaczcie, ładowarka przeszła teraz w stan ładowania. A muszę Wam powiedzieć, że angielski mechanik powiedział, że ładowarka jest zepsuta, ona nawet jest trochę luźna. Także angielski mechanik to jest po prostu idiota. No i co, bateria nam stoi, zobaczymy, co nam komputer teraz będzie pokazywał. No nic, po prostu pokazuje, że jest full podczas ładowania, ona po prostu tego nie widzi. No i dobrze. Wszystko jest elegancko, widzicie, elegancko pracuje. Także robota jest zakończona. Widzicie, jestem zadowolony. Teraz pojeżdżę sobie nim tydzień do pracy, potestuję go trochę, sprawdzę co i jak. Jeżeli jesteście zainteresowani taką robotą, to po prostu zgłaszać się do mnie. Nie ukrywam, za taką naprawę biorę 100 funtów. Dziękuję, do widzenia.